Model Instinct już od pierwszej edycji wydawał się interesujący. W końcu postanowiliśmy przyjrzeć mu się bliżej. Ten zegarek na pewno nie jest dla każdego. Jednym może się podobać, inni na niego nawet nie spojrzą. Na pewno jest jakiś. Odróżnia się od innych Garminów specyficznym wyglądem w typie G-Shock. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zobaczcie, czym Instinct 2X wyróżnia się na rynku sportowych zegarków. No właśnie, może zacznijmy od tego, że Instinct to nie jest zegarek typowo sportowy. To zegarek, z którym przeżyjemy przygodę. Nie zgubimy się w nieznanym terenie, czy poświecimy sobie latarką w warsztacie. Jednym słowem to zegarek do zadań specjalnych. Trochę z przymrużeniem oka, ale faktycznie ma wytrzymałą, polimerową konstrukcję i jest zgodny z amerykańskimi normami wojskowymi dotyczącymi temperatury, wstrząsów i wodoodporności. Marketing marketingiem, ale coś w tym jest, że Instinct jest dość nietypowy. Ma też ekran, który składa się z dwóch ekranów. Okrągły, mały ekranik powoduje, że dane wyświetlane są w nieco inny sposób. Cała bryła jest dość spora. Koperta ma 50 mm średnicy i rozmiarowo zdecydowanie bliżej mu do modeli Fenix 7X, Enduro czy Epix 2X Pro. Ten zegarek jest nietypową mieszanką technologiczną. Z jednej strony jest wystylizowany jak pierwsze zegarki elektroniczne, wygląda jak nie z tej epoki. Z drugiej strony jest wyposażony w najnowsze technologie jak płatności zbliżeniowe, dwuzakresowy moduł GPS czy panele solarne. To połączenie na pewno jest ciekawe, powoduje, że ten zegarek jest nieoczywisty. Sądzę, że jest skierowany do osób, które nie dały się przekonać AMOLEDowym ekranom, do grupy, która ceni sobie niezawodność, wytrzymałość konstrukcji, baterię, ale jednocześnie do grupy, która chce mieć wskazania sportowe na najwyższym poziomie. Sprawdźmy, jak Garmin Instinct radzi sobie z pomiarem GPS. Testowaliśmy model w różnych warunkach i podczas różnych biegów. Sprawdziliśmy, jak radzi sobie wśród niskiej i wysokiej zabudowy, w pobliżu wiaduktów oraz terenów leśnych. Technologicznie Instinct nie różni się od topowych modeli Garmina. Posiada przede wszystkim wielozakresowość, więc nie spodziewaliśmy się tutaj niespodzianek. I to w naszych testach się potwierdziło. Ślad GPS przebiegał przez całą długość trasy bardzo precyzyjnie. Spójrzmy na ślad biegnący w okolicach terenów leśnych. Ślad został wyrysowany bardzo dokładnie. W zasadzie zegarek odwzorował ślad na tyle precyzyjnie, że nawet widać, po której stronie ulicy biegłem. Tutaj również ślad został wyrysowany precyzyjnie. W tym wypadku biegłem po chodniku po prawej stronie od jezdni. Czasami ślad delikatnie odbiega na środek, ale są to sporadyczne przypadki. Zobaczmy, jak zegarek odbierał sygnał GPS obok wiaduktów. Cały czas wygląda to bardzo dobrze. Odwzorowuje delikatne zmiany kierunku biegu, widać, że ślad przebiega dokładnie w miejscu chodników i przejść dla pieszych. Pod wiaduktem przez około 10-metrowy odcinek, co oczywiste, stracił sygnał, ale ślad został całkiem dobrze odwzorowany. Działanie nadgarstkowego czujnika tętna standardowo sprawdziliśmy w biegach interwałowych i spokojnych. Dodatkowo te same biegi testowe wykonało dwóch różnych testerów. Najpierw popatrzmy, jak zegarek sprawdził się podczas częstych zmian tempa. W pierwszym biegu czujnik całkiem nieźle odwzorował tętno faktyczne. Zarówno maksymalne wartości, jak i minimalne zostały wyłapane. Niestety wszystkie pomiary były opóźnione o około 10 sekund. Średnia z paska HR to 153,8, a z zegarka 154,3. Zegarek zanotował 45% dokładności do 2 uderzeń tętna od stanu faktycznego, a więc nie najlepiej. W biegu interwałowym drugiego testera potwierdza się niemałe opóźnienie zegarka. Dodatkowo przytrafiły się 3 większe odchylenia od normy. Tętno maksymalne 173 na zegarku i tyle samo na pasku. Średnie tętno 146,3 na pasku, 146,8 na zegarku, co znaczy, że zawyżał o średnio pół uderzenia serca na minutę. Dokładność do 2 uderzeń tętna to 72%, a więc sporo lepiej niż w pierwszym biegu. Kolejny test to bieg spokojny. Bieg przy tempie 5,45 na kilometr oraz na dystansie 10 km dał rewelacyjne rezultaty.
Garmin Instinct wskazał średnie tętno na poziomie 141,1, a pas napiersiowy 140,8, a więc różnica na poziomie jedynie 0,3 uderzenia na minutę. Tętno maksymalne się pokryło, wskazało 153 uderzenia. Dokładność do 2 uderzeń serca na minutę wskazało zadziwiające 97% dokładności, a do 3 uderzeń 100%, co oznacza, że przez blisko godzinę biegu tętno na zegarku ani razu nie odbiegło od rzeczywistego powyżej 3 uderzeń. Reasumując te wszystkie biegi i podstawiając te wyniki do naszego wzoru dokładności tętna, wyliczyliśmy wskaźnik na poziomie 8,3. Nie jest to najwyższy wynik wśród zegarków, które testowaliśmy, ale z pewnością jest to dobry wynik. Bardzo ciekawym faktem okazało się to, że zegarek miał rewelacyjne wskazania tętna przy biegach spokojnych. W interwałach wypadł przeciętnie, dlatego ogólny wskaźnik wypadł słabiej niż najlepsze zegarki. Jak wspominaliśmy na wstępie, zegarek jest charakterystyczny. Warto wymienić i pokrótce omówić kilka jego cech szczególnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Z latarki można się śmiać, uważać za zbyteczną, ale kto zaznał tego komfortu, temu ciężko już później z niej zrezygnować. Latarka z ekranu AMOLEDowego jest również pomocna, ale nie ma porównania do LEDowej latarki Garmina. Ta latarka oświetla zdecydowanie dalej i mocniej. Jej moc jest porównywalna do latarki w smartfonie. W shortach na naszym kanale pokazaliśmy zarówno latarkę LED Instincta, jak i latarkę AMOLED z Sunto Rays. Warto to sobie zobaczyć i porównać. Dodatkowo latarka daje możliwość włączenia sygnalizacji świetlnej podczas biegu. Jest to naprzemienne miganie światła białego oraz czerwonego, abyśmy byli widoczni w czasie nocnych eskapad. Częstotliwość migania można ustawić zgodnie z ruchem ręki lub w stałych odstępach czasu. Ponownie można to traktować jako zbędny bajer i też tak na początku sądziłem, jednak gdy biegłem w nocy wzdłuż ulicy, czułem się zdecydowanie pewniej z włączonym migającym światłem. Co do płatności są pewnie różne opinie. Ja osobiście się przekonałem i wielokrotnie mnie ta funkcja ratowała, gdy nie miałem przy sobie portfela. Dodatkowo już od lat nie potrzebuję brać ze sobą karty zbliżeniowej lub telefonu, gdy wychodzę pobiegać czy pojeździć na rowerze. Gdy potrzebuję kupić np. wodę po treningu, wystarczy mi zegarek. Według producenta czas pracy baterii w trybie zegarka to 40 dni. Zużycie zależy od bardzo wielu czynników, dlatego ciężko miarodajnie się do tego odnieść. Wszystko zależy od tego, czy korzystamy z powiadomień z telefonu, z jak dokładnego GPS podczas treningów, jak często podświetlamy ekran w ciągu dnia. Faktycznie po naładowaniu zegarka do 100% i przebywaniu kilka godzin na dworze pod koniec dnia miałem nadal 100%, więc wydaje się realne to, że zegarek może działać nieograniczoną liczbę dni przy wspomaganiu solarnym. Z drugiej strony po godzinnym biegu z włączoną sygnalizacją świetlną tracił około 7% baterii, a więc naprawdę dużo. Zegarek ma też swoje wady. Z pewnością jest nią procesor zegarka. Nawet przy przewijaniu aktywności sportowych zegarek na ułamek sekundy się zawiesza. Dodatkowo moment zapisu aktywności jest dla zegarka nie lada wyzwaniem. Im dłuższa aktywność, tym dłużej zegarek ją zapisuje. Jest to ponad dwukrotnie dłuższy czas niż w przypadku np. Fenixa 6 czy 7. W praktyce po 10 km biegu aktywność zapisuje się od 10 do 15 sekund, a więc naprawdę sporo. Mimo że nie jesteśmy zwolennikami ekranów z pięknymi kolorami, to po dłuższym użytkowaniu Instincta może to być lekko męczące. Dodatkowo ekran jest dość mały, przez co wykresy, ekrany danych są dość mocno zminimalizowane. Warto o tym pamiętać. Podsumowując, po intensywnych testach zegarka możemy śmiało stwierdzić, że Garmin Instinct 2X Solar to bardzo dobry wybór dla osób, które cenią sobie niezawodność, wytrzymałość na uszkodzenia, ale również jakość pomiarów wyników sportowych, a te są na najwyższym poziomie. W dodatku takie elementy jak płatność, latarka czy wytrzymała bateria doładowywana energią słoneczną sprawiają, że zegarek jest sprzętem z najwyższej półki, który daje nam poczucie niezależności i komfortu użytkowania na co dzień w najróżniejszych warunkach.